Serdecznie zapraszam do odcinka 5 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 4. W poprzednim odcinku opowiedziałem o zakonie krzyżackim. W tym odcinku opowiem o 2 marszałkach Rzeczypospolitej zaangażowanych w akcję propagandową Unii Lubelskiej. Mikołaj Sienicki herbu Bończa miał niesamowitą karierę polityczną. Posłem został już w wieku 30 lat i był aż 9-krotnie marszałkiem Izby Poselskiej. Nikt przed nim ani po nim w czasach I RP nie był obdarzony takim zaufaniem przez Sejm. Jego niewiarygodna kariera polityczna wyraźnie sugeruje na silne poparcie ze strony obcych lobby. Okazuje się również, że jego wydawałoby się kryształowa kariera miała pewną skazę. Otóż Sienicki związał się z obozem braci polskich. Dla wyjaśnienia, bracia polscy, potocznie zwani Arianami, byli unitariańską wspólnotą religijną, która wyodrębniła się w latach 1562-1563 z polskiego kościoła reformowanego. Unitarianizm obok luteranizmu, kalwinizmu, anglikanizmu był jednym z nurtów reformacji odrzucającym dogmat Trójcy Świętej. Arianie byli najbardziej radykalnym odłamem reformacji w Polsce i występowali przeciwko Kościołowi katolickiemu oraz doktrynom chrześcijańskim. Na jednym ze spotkań Arian około roku 1546 pojawił się pochodzący z Niderlandów badacz Biblii nazwany Spirytus, który jako pierwszy w Polsce zakwestionował dogmat Trójcy Świętej. W 1550 roku biskup Samuel Maciejowski sprowadził do Uniwersytetu Krakowskiego jako profesora języka hebrajskiego Włocha Francesco Stancaro, który głosił poglądy unitariańskie. Chociaż Stancaro został zmuszony do opuszczenia Polski, zastąpił go wkrótce inny Włoch, Giorgio Biandrata, który przekonał do osiedlenia się w Polsce kolejnych włoskich unitarian. 22 stycznia 1556 roku podczas kalwińskiego synodu w Seceminie Piotr z Goniądza po raz pierwszy w Polsce publicznie zakwestionował istnienie Trójcy Świętej, twierdząc, że Bogiem Najwyższym jest tylko Bóg Ojciec, a Jezus Chrystus otrzymał boskość od Niego. Choć 1 maja 1556 roku podczas synodu w Pińczowie został on ekskomunikowany i wygnany z Małopolski, nie zatrzymało to działalności unitarian. Kariera polityczna, jak i wysokie urzędy pełnione przez Mikołaja Sienickiego nie mogły być wyłącznie kwestią przypadku czy jego talentów politycznych. Zadziwiający jest fakt dopuszczenia Sienickiego do wysokich stanowisk pomimo jego otwartych wystąpień przeciwko Kościołowi katolickiemu oraz członkowstwu w unitariańskiej wspólnocie religijnej braci polskich. Kolejną postacią propagującą Unię Lubelską był Rafał Leszczyński herbu Wieniawa, który również pełnił bardzo wysokie stanowiska w polskim Sejmie i identycznie jak jego kompan Mikołaj Sienicki piastował stanowisko marszałka. Okazuje się również, że Leszczyński też występował przeciwko Kościołowi katolickiemu, ale w odróżnieniu od Sienickiego należał do ruchu braci czeskich. Dla wyjaśnienia, bracia czescy byli ruchem społeczno-religijnym w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w drugiej połowie XV wieku. Podobnie jak bracia polscy, bracia czescy byli ruchem protestanckim i występowali przeciwko Kościołowi katolickiemu. W okresie reformacji bracia czescy nawiązali kontakty z Marcinem Lutrem i Ulrichem Zwingli. Dzięki seniorowi Janowi Blachosławowi doczekali się własnego tłumaczenia Pisma Świętego – Biblia Kralicka. W drugiej połowie XVI wieku pod wpływem kalwinizmu odrzucili rygorystyczne praktyki katechumenatu dla nowych wiernych, celibat duchownych i spowiedź indywidualną. Przyjrzyjmy się powiązaniom braci czeskich lub braci polskich z Niemcami.
Otóż rozwój braci czeskich w Królestwie Czech hamowały prześladowania. W 1548 roku cesarz Ferdynand I Habsburg wydał edykt, w którym zmusił znaczną część członków Jednoty Braterskiej do opuszczenia Czech lub do zmiany wyznania na katolickie. Bracia czescy emigrowali na Dolny i Górny Śląsk, do Niemiec oraz do Rzeczypospolitej, w której cieszyli się największą tolerancją religijną. W 1645 roku na zjeździe w Lesznie bracia czescy połączyli się z kościołem reformowanym. Maksymilian II Habsburg, syn Ferdynanda I Habsburga oraz Anny Jagiellonki, przejawiał niewielkie zainteresowanie sporami religijnymi. Tolerował inne wyznania dopóki nie zagrażały one jego władzy i stabilności systemu politycznego. Wydał na przykład dekrety przeciw braciom czeskim, tradycyjnie nastawionym wrogo wobec Habsburgów. Informacje te wskazują na silne związki polityki kolejnych cesarzy niemieckich ze sprawami ruchów protestanckich, jak bracia czescy czy bracia polscy. Tak więc istnieją przesłanki wskazujące na możliwe powiązania Mikołaja Sienickiego i Rafała Leszczyńskiego z niemieckim aparatem ówczesnej władzy. Jest całkiem prawdopodobne, że obie postacie, wykorzystując swoje wpływy i urzędy, skłonili polskiego króla do podpisania Unii Lubelskiej, wypełniając tym samym plany niemieckiego cesarza. Niestety owoce tego planu, zamiast przynieść urodzaj, okazały się zatrute i doprowadziły do kolejnych nieszczęść, które tylko czekały na swoją kolej. Na zakończenie odcinka podam parę faktów, które potwierdzają związki wywrotowych protestanckich organizacji religijnych, bracia czescy i bracia polscy, z cesarzami niemieckimi, wykorzystującymi je do prowadzenia swojej złowrogiej polityki wobec Rzeczypospolitej. Rola braci czeskich w monarchii habsburskiej wzrosła z początkiem XVII wieku. W 1609 roku uzyskali oni od cesarza Rudolfa II wolność wyznania w Czechach i na Dolnym i Górnym Śląsku. W czasie wojny 30-letniej to bracia czescy byli główną siłą, która wyniosła na tron Fryderyka V Wittelsbacha i odpowiadała za wojnę z dynastią Habsburgów. Dla wyjaśnienia, wojna 30-letnia była konfliktem zbrojnym pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego I Rzeszy, wspieranymi przez państwa europejskie, takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja, Czechy Śląskie, Palatynat, Brandenburgia, Saksonia, Księstwa Mecklenburskie, Dania i Siedmiogród, a katolicką dynastią Habsburgów. Stronę katolicką reprezentowały państwa podległe Habsburgom, czyli Austria i Hiszpania, oraz niektóre księstwa I Rzeszy, między innymi Bawaria, niemieckie księstwa biskupie, arcybiskupstwo Kolonii, arcybiskupstwo Moguncji oraz arcybiskupstwo Trewiru. A co na to Rzeczypospolita obojga narodów? Oficjalnie swojego wsparcia katolikom nie udzieliła Rzeczypospolita obojga narodów. Jednak polskie oddziały Lisowczyków uczestniczyły w konflikcie za zgodą króla Zygmunta III Wazy. Głównymi skutkami wojny 30-letniej było zapewnienie częściowej wolności wyznania na terenie Rzeszy, osłabienie dynastii Habsburgów, wzmocnienie pozycji Francji i Szwecji oraz uznanie niepodległości Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. Wojnę zakończył pokój westfalski, podpisany w 1648 roku. W XVIII wieku w Saksonii emigranci z Moraw znaleźli możnego protektora w osobie Mikołaja von Zinzendorfa i za jego sprawą utworzyli kościół braci morawskich. W tym samym XVIII wieku na Dolnym i Górnym Śląsku władze Królestwa Prus rozpoczęły likwidację niezależności zborów czeskich
i po 1817 roku włączyły je w struktury pruskiego kościoła unijnego. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W tym miejscu opuścimy twór unijny z 1569 roku i w następnym odcinku zobaczymy, co działo się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 27 lat później. Na tym zakończę odcinek 5, w którym opowiedziałem o braciach czeskich i braciach polskich. Serdecznie zapraszam do odcinka 6 pod tytułem Unia, część 5.